najbliżej muzyki. Czego słuchasz? W czasach mojej młodości pytanie, czego słuchasz, było podstawową umiejętnością w arsenale small talk każdego nastolatka i nie tylko. Nasze wybory decydowały nie tylko o przynależności, ale i o przyjaźniach. Procedury słuchania uległy jednak znaczącym przeobrażeniom i to pytanie, jeśli nie wyszło w ogóle z użytku, to na pewno zmieniło swoją funkcję. Współczesna młodzież zapytana, czego słuchasz, odpowiada zazwyczaj tak. No ja ogólnie głównie rapu słucham, jakiś tam popik, hip-hopik i różne takie inne, zdarzy się. Głównie youtuberów słucham, bo oni wiadomo są najmądrzejsi, no. Intencją cyklu Najbliżej muzyki nie jest jednak tworzenie rankingów popularności muzyki, ani tym bardziej budowanie hierarchii tejże. A próba odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć się najbliżej muzyki, niezależnie od gatunku, którego słuchamy. Co więcej, w kontekście naszego cyklu pytanie, czego słuchasz, powinno raczej brzmieć, czy słyszysz na pewno to, czego słuchasz? Aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwólcie, iż po raz kolejny odwołam się do osobistego doświadczenia, tym razem doświadczenia scenicznego. Po jednym z koncertów podeszła do mnie kobieta, aby pogratulować występu i powiedziała mniej więcej coś takiego. Wspaniale pan grał na tej wiolonczeli. Ja podziękowałem i uprzejmie sprostowałem, iż instrument, na którym gram, to kontrabas. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jestem kontrabasistą, a instrument za mną to kontrabas właśnie. Kobieta, usłyszawszy moje sprostowanie, oświadczyła mniej więcej coś takiego, iż powołując się na własne doświadczenie jako słuchaczka filharmonii, w której bywa regularnie, znacznie lepiej wie ode mnie, na czym grałem i to, na czym grałem, to z pewnością była wiolonczela. Ja po raz kolejny podziękowałem jej za komplement i po raz kolejny sprostowałem, iż instrument, na którym grałem, to kontrabas. Jak się zapewne Państwo domyślacie, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. Anegdota ta jest nie tyle anegdotą, która opowiada o pewnych absurdach, ile opowiada, a właściwie odpowiada na pytanie, czy słyszymy na pewno to, czego słuchamy. Czy nie jest tak, że słuchając odwołujemy się do własnych oczekiwań, do własnych wyobrażeń? Czy mamy pewność, że słuchając nie mylimy wiolonczeli z kontrabasem? Albo mówiąc obrazowo, nie mylimy koto z kotłem. Czy słuchając muzyki odwołujesz się do własnych doświadczeń, do własnych oczekiwań, a może wyobrażeń, a może tak jak ta kobieta z anegdoty, odwołujesz się do czegoś kompletnie irracjonalnego? Jak zdobyć pewność, że słuchając muzyki słyszysz na pewno to, czego słuchasz? Czy możemy nabyć takiej kompetencji i jak to zrobić? Moim zdaniem jedyną metodą, aby mieć taką pewność, to odwoływanie się do czegoś, co nazywam matrycą dobrego dźwięku. Aby taką matrycę zdobyć, nie wystarczy jednak tylko i wyłącznie słuchać muzyki na sprzęcie audio. Aby taką kompetencję zdobyć, należy odwoływać się do czegoś, co istnieje w naturze. Do brzmienia instrumentów. Do brzmienia instrumentów najlepiej akustycznych, to znaczy takich, w których nie pośredniczy żaden dodatkowy element, żaden element wzmacniający pokrętło, wzmacniacza, tudzież innego urządzenia, które w jakikolwiek sposób modyfikuje dźwięk. A więc matryca dobrego dźwięku to tylko instrument i tylko akustyka pomieszczenia i mikrofon. Bez żadnych dodatkowych efektów, bez żadnych dodatkowych wzmocnień, etc. Oczywiście mówię o mikrofonie tylko w przypadku, kiedy taka matryca miałaby być matrycą, której słuchamy poprzez sprzęt audio, jak ja to nazywam, via audio. Jeśli ktoś z Państwa ma dostęp, aby takich instrumentów słuchać na żywo, tak jak większość muzyków obcuje z instrumentami, oczywiście do tego zachęcam. Niemniej, widząc pewną lukę, widząc brak takiej możliwości istnienia matrycy dobrego dźwięku, w ramach cyklu Najbliżej muzyki pojawi się cykl spotkań z muzykami, którzy nie tylko będą opowiadać o swoich instrumentach,
ale będą prezentować brzmienie tych instrumentów w takiej formie, abyśmy mogli stworzyć wspólnie matrycę dobrego dźwięku.